Witamy serdecznie wszystkich miłośników starego audio na naszym kanale Audio Azyl. Dziękujemy bardzo serdecznie wszystkim za komentarze oraz za subskrypcje, jak również za wspieranie naszego projektu Muzeum Stacjonarnego, aby te wszystkie piękne urządzenia znalazły swój własny ciepły kąt. I jeżeli chciałby ktoś ten drobny gest uczynić, to oczywiście link pod tym filmem, jak również na naszej stronie internetowej wehikuł-czasu.com. A dzisiaj gościmy Przemka. Witam wszystkich. Właśnie tutaj bardzo nas wspiera w trakcie projektu naszego muzeum, bo dzięki Przemkowi mamy tutaj udostępnione projekty elektrycznej instalacji oraz wiele innych bardzo ważnych funkcji, o których byśmy może nie pomyśleli, gdyby nie Przemka doświadczenie. I dlatego tak bardzo cieszymy się, że możemy go gościć i możemy zrobić kolejny fajny odcinek. Trochę o sprzętach, trochę otworzymy paczek. Trochę może jeszcze poopowiadamy o budowie, o jakichś niuansach. Tak, no budowa. Byłeś, widziałeś, pracę. Jest duża różnica. Teraz jak weszły te ściany zrobione, wytynkowane, ocieplone, seropian, już przewody nie są na wierzchu gołe, tylko już zaczynają wystawać ze ścian, to już zaczyna być widać te miejsca, gdzie będą gniazdka, zaczyna już być tak to muzealnie, a nie stodolniano, tak bym to powiedział. Właśnie muszę się przyzwyczaić do tego, że czas ten budynek nazywać już muzeum, tak, a nie stodołą. No. Ja sobie też na początku, miesiące temu, jak rysowałem pierwsze plany do dokumentacji, tak się zastanawiałem, czy pisać na dokumentacji stodoła, czy pisać muzeum. I wtedy sobie powiedziałem te parę ładnych miesięcy temu, że nie, Przemek, na każdym planie, na każdym rysunku będzie napisane muzeum. Nigdzie na rysunkach nie ma napisu stodoła. I teraz to już się w pełni sprawdziło. No właśnie, także mamy nadzieję, że niedługo już popłynie tam prąd. No bo... rozdzielnie już stoją, więc... Tak, że ten prąd już jak się tam pojawi, oświetlenie... Przyjechało. Pełen bagażnik, wczoraj nosiliśmy. Tak. Pełen bagażnik, kombicę całą lamp. Dwóch gości karpało i z bagażnika na budowę. Tak, okazała się bardzo duża, mega przecena i nie można było nie skorzystać z tego, no bo tych lamp trochę jest potrzeba. No i przede wszystkim nowoczesne już LEDowe lampy, nie jakieś stare dziadostwo jakieś. To byłoby nie do udźwignięcia, bo i tak wyliczone jest pobór mocy w granicach 1,5 kW na godzinę. Jakby zapalić całe oświetlenie, góra i dół. O, to już jest coś. Przy LEDach. To już jest coś. A gdzie zrobić to... A gdzie odpalić 10 wzmacniaczy po 300 W każdy? Na szczęście tak dużo tych 300 watowych nie ma. Nie ma. Więc będziemy podłączać. Gasimy światło, włączamy wzmacniacze. Tak, na całe szczęście nie ma jakichś wielkich marków Lewinsonów, Linów, ważących po 70 kg, także to nam nie grozi. To nam nie grozi, to można pooglądać na audio show. Tak, właśnie niedawno. Bo co prawda fajnie byłoby mieć w muzeum tego typu egzemplarze, ale wtedy byłyby tylko 3. Wtedy byłyby 3, no i musiał być obowiązkowo taki wózeczek do wożenia tych 80-kilogramowych monobloków na przykład. Tak. No i zamiast 200 czy 300 boomboxów czy 400 byłby jeden monoblok. Tyle mniej więcej różnica w cenie by się chyba przekładało. No i oczywiście w radiowozie ochrona stojąca pod muzeum całodobowo, żeby ktoś się nie przytulił. I jeszcze nad tym trzeba było parasol zrobić, na wszelki wypadek, gdyby dach coś... Na wszelki wypadek. Tak, bo jeszcze poszycia dachowego ostatecznego nie mamy. Tak, także... Duża rzecz, droga rzecz, ale i ból głowy wtedy jest. Tak. A tutaj jest na całe szczęście w muzeum będzie inny ból głowy. Gdzie to wszystko pomieścić, jak to wszystko ustawić, jak te regały zabudować. Jeszcze wczoraj wieczorem żeśmy dyskutowali na temat kolejnego miejsca może na boomboxy, tam prawie pod samym dachem, mówię o tych bokach. Tak. Może nie w zasięgu ręki, ale te większe na pewno tam które można z oddali obserwować, może tam trafią. VZ 3000, 2000, 2,5 do 3,5, te wszystkie, one są na tyle duże, że w tą wnękę, mi się wydaje, idealnie się tam wkomponują, a będą z dołu bardzo dobrze widoczne. Także i jest szansa ich zasilenia od tyłu, bo tam można będzie od tyłu dojść, także może się to wszystko ładnie ułożyć. Przede wszystkim nie będzie... jakby tutaj problemu, co z tą wnęką zrobić, bo one są duże, te wnęki,
A szkoda wąskie, marnotrawstwa. Tak. wąskie, więc one takie typowo właśnie pod boomboxy by się nadały, nie? A szkoda marnotrawić tak piękną Nie ma. przestrzeń, Nie bo ma to każdy wątpliwości. centymetr powierzchni wystawienniczej Tak, ma swoje znaczenie. tak. Tu w tym przypadku każdy centymetr, bo jak zaczniemy to wszystko przynosić i te kartony otwierać, czyli to wszystko, co leży w nich tak bardzo długo, to będzie największe A otwieranie wyobrażasz paczek sobie chyba. to pierwsze odkurzanie tego, bo zanim postawisz na półkę, Nie. żeby to wszystko odkurzyć, to Nie. zastęp harcerek chyba z miotełkami. Tak, Trzeba będzie bo wykombinować jakiś to jest wolontariat. To jest niewyobrażalne. Mhm. Teraz te wszystkie kartony, tam jest ich chyba 300 kartonów po bananach. Mhm. No było widać na filmie, jak chłopaki targają Tak. z magazynów do busa. I teraz fakt, że na stronie część eksponatów jest, część jeszcze nie ma, bo są w tych kartonach, to dopiero jak będziemy to otwierać, to będzie wielka jedna niespodzianka, że coś takiego jest. Jest, tak. No. Ostatnio też coś odkryłem, nie pamiętam co. Przeglądałem, bo szukałem czegoś i mi wpadło to w ręce. Ja mówię, ja to mam na stanie magazynowym? No, Byłem- nie skatalogowane. Tak, nieskatalogowane i mówię, aż mi się wierzyć nie chce. Mówię, a gdyby się trafił gdzieś za jakieś To takie pewnie byś to rewelacyjne pieniądze, kupił, nie? To pewnie bym kupił, tak, żeby no. był do muzeum, a tu się okazuje, że jest to zbędne, ale pamiętam w Niemczech, jak to był całkiem początek lat 90. kupiłem takiego boomboxa Philipsa, mojego zresztą ulubionego i długo go szukałem. W ogóle to powiem Ci, to jest taka, może wielu osobom wyda się śmieszne, bo dzisiaj nowe modele telefonów wychodzą co rok, prawda? Jeżeli nie częściej. Ale kiedyś na przykład nowy model samochodu wychodził co 10 lat. Nie? Robiono tam jakiś lifting był drobny, ale były w zasadzie... liftingi, były tak, wersje były, czasem się silniki zmieniały troszeczkę. Tak, ale ogólnie karoseria, zarys samochodu pozostawał nawet na 10 Model lat. szedł swoim torem. Tak, jak na przykład 124 od chyba 84 roku do I przez te lata sprzedawał się zupełnie przyzwoicie. Tak. I Nie tak było. samo mi się wydawało, a tym bardziej, że w Polsce modyfikacje jakiekolwiek były sporadyczne, że jak byłem w Niemczech, no to pójdę i kupię sobie ten mój ulubiony magnetofon nowy. Przecież muszą go nadal robić, ale niestety wszędzie to już wtedy nie działało. To już nie działało. Już wychodził co roku katalog, potem drugi katalog wychodził na przykład na przełom roku, 78, 79 to był inny katalog, potem na dany rok był inny katalog, choć były firmy, które potrafiły wydawać katalogi raz na 2 lata. No to takie powiedzmy Braun, daleko nie szukając. Nie mieli czy, nie wiem, czy Dual puszczał co rok katalog? Nie jestem przekonany. Chyba tak, ale tam te modele też się nie zmieniały, jakby tylko wystrój chyba mebli, na których one stały. Stały, no, na przykład. Tak. Bardziej tak. No, ale w każdym razie pamiętam jego cenę do dzisiaj, że go udało mi się kupić na Klimtargu za 20 marek. No, to jeszcze była taka waluta kiedyś. No, ale w takim stanie akceptowalnym, rozumiem. Tak. I no 20 marek. To nie było tak mało. Tak? Nie, to nie było mało. Za psie pieniądze. To było nawet wtedy, no w 90 roku, to było nawet dość... Musiałem się trochę sprężyć, żeby te pieniądze na niego wydać. Aczkolwiek to był taki... Tak bardzo go chciałem, tak bardzo go szukałem, no bo w Polsce wiadomo, go nie było. I tam mi się trafił, ale w sklepie nigdy go nie zobaczyłem, nie? Już w 90 roku już za późno było. To już było, było za późno. Pozamiatane, to nie było szans. Ale naprawdę, z mojego punktu widzenia młodego chłopaka, który wyjechał za granicę, to mi się wydawało, że przecież tak piękne rzeczy powinny być produkowane zawsze, skoro są tak piękne, tak funkcjonalne, tak ślicznie w katalogach wyglądają, no to aż się prosi, żeby były cały czas sprzedawane. Właśnie. Ale wiesz, być może nie miałeś nowszego katalogu, nie wiedziałeś, że już jest następny model, może jeszcze piękniejszy. No właśnie, później już nie. Już mi się te Philipsy późniejsze... Już oszczędności weszły, tak, bo oni potem weszli w te takie szarości z zielonymi paskami na przykład. Różowe potrafili produkować te urządzenia. Żółte, no żółte to jeszcze pół biedy. Ja mam takiego jednego na budowie, jak dom budowałem, to całą budowę domu naszego
to pamiętam z takim właśnie dużym, ciężkim Philipsem, ale już z tych takich dosyć brzydkich, takich podłużnych, z takim szary, twardy plastik. Ja prawdę mówiąc, jak go wtedy gdzieś tam wygrzebałem na wystawce, to raczej myślałem, że to jest w ogóle budowlany magnetofon. On się okazał, nie, to był z katalogu dla młodzieży sprzęt, a wyglądał, właściwie do dzisiaj wygląda, bo gdzieś leży w warsztacie i go wyciągam, jak coś robię na zewnątrz. Wygodny jest, bo taką fajną rączkę, może go capnąć go tak, postawić pionowo, poziomo, ale iście, obudowa jest dla mnie. To obudowa to jest na budowę. Obudowa na budowę. No wiesz, a nie dla młodzieży do pokoju postawić. Kiedyś Boombox był wystrojem. No, za naszych czasów to w ogóle sprzęt był meblem taki, który się wypadało pochwalić, nie? No tak, te malutkie takie chromowane często przyciski nawet w boomboxach były, tak. Te jakieś tam paseczki kolorowe, na kasecie był ten trójkącik naklejony z jakimś tam napisem New albo coś podobnego. Nalepka Sony. Albo nalepka Sony pomarańczowa, wściekle widoczna z daleka, tak. Rączkę się otwierało, no to te boki rączki były takie ładnie chromowane, tak. czarna rączka, tak by się trzymało, tak. Te boki chromowane, to się ładnie składało, jak się złożyło, to znikało. No zobaczcie, jak my to wszystko pamiętamy. Na tym się wychowaliśmy, może bardziej na marzeniach, żeśmy się wychowali, ale człowiek po prostu, tak sądzę, no te swoje marzenia z dzieciństwa pamięta. Jeśli je zrealizował, no to jest w ogóle szczęśliwy i chodzi z bananem, prawda? Tak. Ty masz ileś tych pudeł po bananach, ale to każde takie pudło po bananach tak naprawdę zawiera coś w środku, co wywołuje u Romana banana na twarzy, więc to nie bez kozery są to pudła po bananach. No, to w sumie tak. Teraz bardzo dobre porównanie, bo na pewno jeszcze nie jedna niespodzianka mnie czeka, jak będziemy. I oby się skończyła tym bananem. Tak, no chyba, że gdzieś się myszy zalęgły. Ja wiem, mnie się nie zdarzyło, bo część mojego sprzętu też leżała w trakcie budowy domu naszego i rzeczywiście myszy się zalęgały się w steropianie, zalęgały się w kartonach, ale żaden ze sprzętów nie został nadgryziony, nawet kable nie pogryzione były przez myszy. One sobie robiły obok gniazdo, te kulki steropianowe znosiły jakieś takie zwłókniny, tego ocieplenia na strop, tam se to znosiły, tam se siedziały, tam robiły to, co robią myszy, ale rzeczywiście żaden sprzęt nie ucierpiał. I inna rzecz, że nie trzymałem tam głośników, żadnych. Głośniki były zawsze w domu, w związku z tym tu nie było obaw, bo tu mogłyby sobie wygryźć dziurkę i zrobić domek. To mnie trochę, wolę o tym nie myśleć. Bo drewniane jednak. No, ale trochę mam takie obawy, no bo... Ale masz tam jakieś głośniki w tych kartonach też? Nie, w kartonach nie, teraz stoją już osobno, ale już wszystkie je jakby przetransportowałem, żeby już były na miejscu. No zresztą pokażę Ci dzisiaj jeszcze, co o tym sądzisz, bo może byśmy je przykryli, bo samemu będzie mi ciężko. No ale to do tego tematu poradzimy, tak. No, także na pewno dzisiaj będą paczki jeszcze, a stwierdziliśmy, że dzisiaj porozmawiamy o Technicsie. Tak. Aczkolwiek jeden z naszych tutaj sprzętów, ten właśnie z góry, dostał, jakby to powiedzieć, no... Co, pół czkawki? Można by powiedzieć, że chyba lęk przed kamerą. No ale dzisiaj go włączałeś? Tak. I już cały czas jest to samo, tak? Jeden kanał odmówił posłuszeństwa. Coś mu tam zacichło. I to całkowicie. No ale jako, że chcemy pokazać jego funkcję, a nie jego jakby brzmienie. Ale wszystko dlatego, że my się wczoraj wieczorem nim za dużo bawili. Wzięliśmy instrukcję obsługi, rozkminialiśmy instrukcję, która klawisz do czego jest, która funkcja jak działa. Między innymi po to, żeby dzisiaj to pokazać. Ale żeśmy się zawzięli, zabawa była na całego, magnetofon jakby za dużo troszkę to było. On podsłuchiwał, co my mamy zamiar zrobić i mówi, a ja wam pokrzyżuję plany i nie wystąpi. Wystąpi, to ale... Tak, ale to później ale też pokazał swoje, decyzja, że jednak, jak taki uparty, to i tak go pokażemy. To i tak go pokażemy, tak. Tym bardziej, że warto, bo to jest jeden z urokliwszych. Tak. Jeśli chodzi o wystrój zewnętrzny, to jeden z urokliwszych sprzętów. Te wszystkie smaczki, które mnie się najbardziej podobają, czyli te przełączniki znane, powtórzone teraz pięknie w Unitrze. Tak. Bardzo im się to chwali.
Choć tu są bardziej świecące. Tak, te mają polerowane aluminium. Polerowane, tu mają te podstawki, piękny chrom, to jest połysk, na wysoki połysk, Tak. środek atłasowa czerń, tutaj dodatkowa jeszcze taki pierścień, który wyłącznie dla ozdoby służy, ale i te wszystkie przefrezowania, przefazy, polerowane fazy na pokrętłach, no robi to wrażenie. Ja po prostu nie mogę jednego zrozumieć, bo kiedyś na moje pytanie, dlaczego tak jest, ktoś, nie pamiętam teraz osoby, która to powiedziała, ale powiedział, bo kiedyś ludziom się chciało. Ja nie wiem, czy to tak było, że kiedyś ludziom się chciało, a dzisiaj się nie chce. No bo jest dużo producentów sprzętu audio, na Audio Show było widać, że ludziom się nadal chce. Tak. Ale tak bogatego wyboru, jak mieliśmy kiedyś. Tu mówimy o sprzęcie powszechnego użytku, nie małej manufaktury, która słynie z tego, że im się chce. Nie wiem, taki Hord na przykład angielski. Tam bardzo takie właśnie metalowe, ładne, chromowane rzeczy mieli. Ale tutaj mówimy o sprzęcie powszechnego użytku, czyli ta chęć do zostawienia po sobie dzieła wizualnej, dzieła sztuki, była powszechna w sprzęcie powszechnego użytku. Tak inżynierowie, którzy to projektowali, chcieli wydać coś i dobrze działające, ale i też fantastycznie wyglądające. Czy w dzień, tak jak w tej chwili przy jasnym świetle, czy wieczorem, kiedy ktoś ma światło przygłuszone albo przy świecach. Przecież jak pięknie wtedy się świecą te wszystkie elementy błyszczące właśnie wieczorem przy świecach. Jak to robi robotę, mówiąc tak kolokwialnie już w tej chwili. Tak. Choć w Polsce, jak tak sobie przypomnę, jak siedzieliśmy przy świecach, to w zasadzie już nic więcej nie świeciło. Bo to był 10 stopień tak zasilania, coś takiego było. Ogłaszali w dzienniku telewizyjnym, że mamy 10 stopień, pyk! Było. I świece. Ale wtedy świeciły ładnie te chromowane elementy, świeciły gdyby były. Gdybyśmy mieli takie techniksy w domach, takie amplitudery, czy takie magnetofony. A właśnie, zanim jeszcze przejdziemy do dalszej części, chciałbym Ci, Przemku, tutaj w ramach podziękowania za to, co dla nas tutaj czynisz, chciałbym Ci podarować japońskie wydanie. No wiesz co? Jako że Przemek bardzo, bardzo lubi ABB i no, widać to nawet na aucie, a jako że już w tej chwili w trakcie tej jakby porządków udało się znaleźć i płyty winylowe, obiecałem sobie, że jeżeli znajdę tą właśnie płytę, to przekażę ją Przemkowi w ramach prezentu. Wydanie japońskie, naprawdę to brzmi, wierzcie mi, japońskie wydania brzmią inaczej. Będziesz się, mam nadzieję, miał nie wiem, co mam powiedzieć, bo prawdę mówiąc, jest to moja pierwsza japońska płyta. Nie miałem w domu jeszcze nigdy japońskich płyt. Ale będziesz słuchał na niemieckim gramofonie płyty. Na świeżo wyremontowanym Dualu. Rzeczywiście, tak jak u Ciebie, to i wkładka widzę jest piękna. Nie będę wszystkiego rozbierał, bo trochę mi się rączki trzęsą z wrażenia, ale widać, że jest i wkładka jest w środku. Ale to po japońsku właśnie tekst. Jak zapomnisz jakiegoś jakiejś piosenki, to możesz... Może spróbujesz Dancing Queen, to Ci tytuł podpowiem, a dalej jak leci? A dalej właśnie leci tak jak na płycie. Jak na płycie. A oni po japońsku to śpiewają? Chyba nie. No oczywiście, koniecznie, przecież tekst jest po japońsku. No nie, naprawdę jest to pierwsza moja płyta japońska, nigdy sobie nie kupowałem japońskich wydań. Nie wiem, jakby zaśpiewała Abba po japońsku. Będzie to dla mnie odkrycie, jak to zabrzmi, i pewnie spowoduje to, że na różnych gramofonach będę to sobie zapuszczał. Choć we wszystkich testować będziesz mógł. Właśnie, choć we wszystkich staruszkach mam wkładki Shura, bo chciałem, żeby było to oryginał tak, jak to było kiedyś. Oczywiście licząc się z tym, że to nie są wkładki nowe. Ale po takim prezencie nie wiem, czy się nie skończy na zakupie jakiejś wkładki, choć nowej, japońskiej oczywiście, bo jak żeby inaczej. Przykro mi, jeżeli wchodziłem Cię w koszty. Troszkę, ale to sama przyjemność. Na tym polega ta przyjemność, żeby coś popróbować. No właśnie. Być może czasem trzeba będzie się wykosztować, a może się okaże, że aż takiej różnicy nie ma.
No właśnie. No zobaczymy, no zobaczymy. Może przyjadę i zrobię wtedy o tym program. Jak to pójdzie na Ale starym. w każdym razie naprawdę nie śpiewałem po japońsku, bo nie wiem jakby to brzmiało, ale Małgośka po niemiecku brzmi strasznie. Strasznie. No dziękuję bardzo. Dziękuję. Cieszę się. Bardzo dziękuję. Pierwsza moja płyta, japońskie wydanie. Nigdy tego typu rzeczy jeszcze nie miałem. Dziękuję bardzo. No, a my mamy tutaj japońskie, czyli Tak. Japonii ciąg dalszy. Postanowiliśmy pokazać wam tutaj ten amplituner. Jest to kwadrofoniczny amplituner i jakby nie patrzeć, no możemy, co prawda, ewentualnie muzyki tutaj trochę puścić, ale nie będziemy się tym posługiwać, bo rozmawialiśmy o Unitrze nieraz, widzieliśmy różne odtwarzacze CD, które się ponownie pojawiły na Audio Show, ale my chcemy wam właśnie pokazać, jak odtwarzacze CD robiono kiedyś, bo moim zdaniem robiono ładniej. Te pierwsze lata produkcji odtwarzaczy, lata prób i testów prowadziły właśnie do takich cudów. Takie cuda. Do takich cudów, jak pięknie wyjeżdżająca automatycznie płyta do góry. Po to, żeby użytkownikowi wygodniej się płytę chwyciło, a nie gdzieś ją tam wydłubywał. I sama kieszeń się zamyka. Dlaczego nie włączymy muzyki? No z tej prostej przyczyny ten sprzęt nie czyta niestety już płyt nagrywanych i nie najlepiej czyta nawet nie wszystkie płyty nagrane. Oryginalne. Ale w grudniu jest szansa, że trafi na serwis, bo rok oczekiwania jest u pana, który będzie go serwisował i ten pan powiedział, że jeżeli jeszcze w ogóle czyta płyty, to jest szansa go całego zrobić, że będzie dobrze. Więc nie mogąc skorzystać z jakiejkolwiek muzyki, którą by nam YouTube nie wyciął, możemy wam tylko pokazać, jak właśnie ta piękna, i ja to zaprezentuję jeszcze raz, bo to jest po prostu, to jest mistrzostwo. Nawet to, że wyjeżdża, to jest jedno, ale to, że włożysz tą płytę i kieszeń sama się zamknie. Tak. On musi wykryć to, że już ktoś włożył płytę, że ona już doszła do pewnego momentu, potem ją złapać, ciągnąć dalej i nie, że tylko wciągnąć i w następnym etapie zamykać kieszeń. Nie, on to robi jednocześnie. I wciąga i zamyka kieszeń i to wszystko musi zdążyć przed zamknięciem kieszeni. Właśnie. Nie? To nie jest tak, że ktoś sobie to tak wymyślił i zrobił na jakimś ślizgającym się pasku. Tu nie może być pomyłki. Tu nie może być pomyłki, bo zamykająca się kieszeń przy nieschowanej płycie oparłaby płytą o odtwarzacz. Tak. I to się kiedyś właśnie ludziom chciało. To się chciało, tak. Piękny wyświetlacz. Nie ma co ukrywać, że ten wyświetlacz jest duży, ładny. No i oczywiście, jeżeli włączymy płytę i mam nadzieję, że on za chwilę zaczyta ją, bo no, ma taką troszeczkę czkawkę. Było takie puknięcie, zaczął czytać i tutaj już odtwarza, bo widać tutaj. Weźmiemy, bardzo chcielibyśmy pokazać wam brzmienie tej muzyki i tak dalej, no ale tutaj nie możemy tego uczynić. Ale tak sobie pomyślałem, że gdybyśmy źródło zmienili... Ale gdyby ściszyć go, to... Tak, już. No właśnie, to mamy tutaj w tym momencie... Pokazowo jest wyłączony jeden głośnik po to, żeby można było zobaczyć, jak chodzą wycieraczki, a nie słyszeć muzyki. Właśnie i dlatego jeden wskaźnik jest, nie rusza się w tym momencie, bo mamy wyciszony balans, nie mamy muzyki. No nie możemy mieć, niestety. Nie możemy i tak patrzę tylko, chociaż możemy zrobić mu tape'a i teraz jeżeli nie będziemy mieli muzyki, co ja gadam. Nie będzie. No właśnie, niestety, to są uroki YouTube'a, a ten odtwarzacz tego, niestety, pokazowej naszej płyty w żaden sposób już tak, tej nagranej na komputerze już. Tak. No ale jeżeli lubicie Technicsa, to jest jeden z modeli, który jest naprawdę ładny, bo ma 4 wspaniałe takie wskaźniki wychyłowe i jeszcze dodatkowy tutaj do radia, podświetlenie ładnie, takie pomarańczowo-zielone. Robi to naprawdę ładny efekt wieczorem. I tu też warto zwrócić uwagę, że większość napisów jest drukowana czarną farbą. Prócz tego tutaj rzędu, nie wiem, czy to będzie dobrze widoczny, ale ten rząd tutaj, te czerwone napisy, to są podświetlane przez żarówki.
I wbrew pozorom, tak jak w większości tego typu urządzeń, po włączeniu funkcji on coś tam, lampkę zapala, napis się pojawia albo gaśnie. Tu nie. Tutaj ten rząd czerwonych napisów jest wyświetlany na stałe, zamiast być namalowany farbą, czyli można by to zrobić prościej. Namalować białą farbą na szybce tutaj, na czarnym tle byłoby to ładnie widoczne, ale nie. Chciało się inżynierom zrobić coś, co potem użytkownikowi zrobi nastrój. Tak. Czyli napis wyświetlany, podświetlany od tyłu przez żarówkę. Tak. Takie smaczki to są, takie drobnostki. A ile robią roboty? No właśnie, co prawda, jak nam się te żarówki palą, a ich nie idzie kupić często, no mamy dzisiaj tą trochę zagryzkę. To tak, jest dylemat, bo już są, ja często oglądam sobie amerykańskie filmy z napraw sprzętów i są już seryjnie produkowane, no oczywiście nie wszystkie rodzaje, ale są już seryjnie produkowane żarówki LEDowe, które wprost się wymienia i mało tego, one to nie jest prosty, zwykły LED, tylko on już jest odpowiedniego koloru. Czyli jeżeli żarówki były lekko żółtawe, to on już jest lekko żółtawy. Już takie są produkowane. Ale dylemat jest. No po pierwsze, czy do tego modelu jest produkowany, ale po drugie, czy wymieniać na tego LEDa, czy szukać dalej, bądź nawet inny model żarówki i rezystor tam, jeżeli to jest możliwe, bo to nie zawsze w tą stronę działa. Ale jeżeli to jest możliwe, to dawać rezystor, który się będzie grzał, my wiemy, że on się będzie grzał, godzimy się z tym, że będzie się grzał, a oprócz tego dajemy żarówkę o innej wartości. Ale efekt końcowy, z zewnątrz patrząc, jest taki sam. Mamy na żarówce, mamy to ciepłe światło, analogowe światło. No, i teraz Krzysiu w jednym wymienił, właśnie w Techniksie całą listwę LEDową stawił i powiem szczerze, że to całkiem ładnie, tak, tam jest zresztą w ogóle regulacja ciepła, barwy od zimnej do ciepłej i Krzysiek to pięknie ustawił i powiem Ci, że jestem w stanie to zaakceptować. Wiesz co, źle powiedziałem. To o tych diodach to było na polskim YouTubie. Jest tak jeden z YouTuberów, który się płytami zajmuje winylowymi. On jest też w radiu, prowadzi audycję. W jednym chyba z warszawskich rozgłośni prywatnych. I on właśnie pokazywał, jak w serwisie w Sansuju wymieniali tu w Polsce, bo nie w Stanach, w Polsce wymieniali gotowe już LEDowo właśnie żaróweczki i on u siebie chyba w amplitunerze Sansuja to robił. No to naprawdę dobrze, ładnie to wyglądało. Ja powiem, że nie, jak potem już oczywiście patrząc na włączony amplituner, powiedziałem, że no pięknie, jasna, biała, piękna skala, nie biała LEDowa, taka brzydka, tylko taka jaka powinna być. Ale właśnie jak w ostatnim odcinku byliśmy u Roberta, Robert ma Pioniera, amplituner kwadrofoniczny też i tam jest zainstalowana listwa LEDowa, całe podświetlenie LEDowe, tak pięknie niebieskie, że szczerze mówię, dla mnie mega. Dużo ładniejsze niż to oryginalne, które jest, bo to takie jest ani to zielone, ani niebieskie, takie coś taki turkusik, taki turkusik. Ale, no tutaj ale też mamy, tu też mamy taki, zobacz, taki, nie jest to wprost zielony, taki. Tak. Ale wiesz, tam ten niebieski się tak pięknie pasuje to do tego. Pasuje i on się zrobi taki jasny, taki... I on to teraz świeżo, niedawno wymieniał? W trakcie, czy to już minęło rok, dwa od tego czasu? Chyba nie, bo on ten amplituner kupił uszkodzony, długi czas go naprawiał, no i jakby serwisant mu doradził, żeby to w ten sposób rozwiązać, z czego oczywiście Roberta tu pozdrawiamy, jest bardzo zadowolony. Bo też razem mi się przypomniała wizyta u Kurta, gdzie pokazywaliście, to on sobie dorabia te podświetlenia i była taka rozmowa, że te kolory niebieskiego jedno z drugim się nie zgrywają, bo to było robione już parę lat temu, te podświetlenia, podejrzewam u Kurta, prawda? Czy to zupełnie na świeżo? To też na świeżo. To też na świeżo. No, ciężko dobrać barwę. No właśnie. A tam, że tutaj podświetlasz całość jednolicie, to dzięki temu jest równo wszystko. Tak. I piękny, taki żywy, morski, niebieski kolor. No przecudowny. Sam bym się zastanowił, czy w swoim nie wygląda. Następne nowe pole do spierania się i różnicy zdań wśród użytkowników. Pewnie będą puryści, którzy tylko żarówki. Druga część, nie, to teraz LEDy, to jest efekt dopiero. I tutaj mogą się na internecie zacząć
znowu dyskusje na ten temat. Tak. Jak czy słuchać z konturem, czy bez konturu. Nie, no. Kolejne pole. Kiedyś tego nie było. Mamy. Na naszych oczach rodzi się nowe pole do dyskusji. Tak. Można pod filmem podpisać, co kto lubi, czy woli żarówki, czy wierzy w to, że te żarówki zawsze będą i tylko żarówki, jak prawdziwe świeczki dadzą taki nastrój, czy te LEDy, które, no to widać, że one są mocniejsze, Oczywiście. robią robotę, robi efekt, jest to bardziej efektowne. No, piszcie. No, ale wiesz, Piszcie w komentarzach, co kto lubi. ale gdybym widział mój pierwszy egzemplarz u Roberta, kupiłbym takiego i odpalił pierwszy raz w domu, bym powiedział, że jest popsuty. No bo nie ma tego efektu. Oryginalna żarówka autentycznie tego efektu nie robi. I mógłbyś pomyśleć, że ja mam jakiś gorszy model. Model, no tak. To tak jak do samochodu, który nigdy nie miał lamp ksenonowych, założyć mu nagle ksenony i wtedy... I to taka doróbka, to czasem razi, razi. Tak, ale ja mówię w skali porównawczej, nie? Że potem przesiadasz się do samochodu... Gdybyś nie wiedział, że on nie miał tych lamp takich. Tak. No to zapalisz światła w nocy, żółte, takie jakieś słabe, nie? A tak, jakiś taki były... niedorobiony samochód, prawda? No. Tym bardziej, że były modele przecież aut, które wychodziły z ksenonami i bez, tak? Taki był początek. Tak, jak ktoś sobie, nie wiem, zobaczył gdzieś w komisie już z ksenonami, ale mu coś innego nie pasowało, potem poszedł do innego komisu, zobaczył bez ksenonów, no to już na dzień dobry mu to auto coś... Tak. No. Przynajmniej ja mam takie odczucie. No ty też masz doświadczenie z samochodami. Naturalne, nie? Tak, dzisiaj już LEDy. Dzisiaj lasery już wchodzą. Już dawno, że tak powiem, można zapomnieć prawie o nich, nie? No, ale my, ksenonów tutaj nie mamy, nigdy nie było, ale laser jest. Przeskoczyliśmy do LEDów. Tak, laser jest. No LEDów mamy tutaj przecież pełno. Tutaj co prawda jest VFD wyświetlacz, ten lampowy jeszcze. No tu mamy wiadomo lampy, rzecz jasna, czyli żarówki, ale tu to pełno na LEDach, wszystko na LEDach. Tak. No i teraz jeżeli przejdziemy do tego modelu N51, tu pozdrawiamy Kurta, bo ten egzemplarz trafił do naszego muzeum po ostatniej wizycie właśnie u Kurta. Kurt miał dużo, trzeba przyznać, że jeżeli chodzi o Technicsa, to Kurt naprawdę wielki szacun. I ma mnóstwo czasu, żeby się tym zajmować. Tak. I tego mu najbardziej zazdrościmy, bo to po prostu daje ogromne możliwości. I Kurt nawet powiedział, możesz sobie wybrać, czy woli srebrny, czy brązowy. Ja powiedziałem, w tym wypadku wezmę brązowy, bo jakoś tak pomyślałem, mam dużo klocków w brązowym, a mało w srebrnym. Więc wziąłem brązowego. Łatwiej będzie skomponować z resztą urządzeń. Tak. I co w tym urządzeniu jest ciekawe? Bo najciekawsze, moim zdaniem, jak wczoraj o tym rozmawialiśmy, to, że on obsługuje kasety żelazowo-chromowe. Tak. A przynajmniej ma kontrolkę, czyli diodę LED z opisem FECR. Tylko skąd on to wie? Właśnie. Przecież kasety nie miały tych wycięć ferrochromowe, nie dopracowano się wspólnego standardu, tak jak przy taśmach chromowych mamy przedłużone te wycięcia na brzegach kasety, tak jak mamy przy taśmie metalowej dodatkowe wycięcie po środku kasety. Dokładnie. Tak. Żelazowo-chromowe. Tak, tu na kasecie, nie wiem, czy to będzie dobrze widać, tu na kasecie teoretycznie miejsca są wolne, mogłoby coś być. Tak. Dodatkowe miejsca na wycięcia, ale ten standard nie został wdrożony, nie został wykonany. No i wracamy do pytania, skąd ten magnetofon wie, że obsługuje, ktoś włożył taśmę ferrochromową. Tym bardziej, że nie ma osobnego jakby włącznika, który gdybyś zdecydował się na użycie tej kasety. Żeby mógł, czy z tyłu gdzieś jakiś przełączniczek, czy cokolwiek takiego. Nie ma, ale opisane jest. Jest to ciekawe. Być może wy znacie odpowiedź na to pytanie, to oczywiście napiszcie w komentarzu. Nie ma tutaj regulacji BIAS-u. Czyli też żadnym pokrętłem BIAS-u też nie jesteśmy w stanie tego sobie, nawet nie wiem, odsłuchując później, ustawić tego. No taka zagadka. No właśnie dlatego on jest ciekawy. No a drugą ciekawostką tego jest też, że jesteśmy przyzwyczajeni do regulacji nagrywania przy pomocy potencjometrów.
rzadko kiedy było to rozwiązywane w ten sposób, jak tutaj Technics poszedł i zrobił to właśnie na przyciskach góra-dół, a jakby skalą, która pokazuje, jak daleko jesteśmy, no to jest tutaj ta dioda, która idzie po tych jakby schodkach w górę lub w dół, no i oczywiście widzimy na wskaźnikach wytułowych, co się dzieje. I tutaj to się nam przesuwa od maksymalnego poziomu do minimalnego, czyli ta dioda nam jakby robi za to nacięcie na gałce, które zwykle w magnetofonach było. Dokładnie. No, prościej było w Kedłunach na przykład, które miały suwaki. GVC chyba też miały nagminnie suwaki i tam można było z drugiego końca pokoju zobaczyć, w jakiej pozycji jest suwak, no bo gałki już z drugiego końca pokoju nie zobaczyłeś. Nie. Ale jak jest suwak, to widzisz go z drugiego końca pokoju, tak jak na konsoletach mikserskich w studiach, zawsze są suwaki. Właśnie między innymi z tego powodu, żeby szybciej i z jeden rzut oka, kątem oka było widać, jak jest to ustawione. A tutaj, jeżeli chodzi o balans, to jest w ogóle problemem, bo tutaj no, gałka w gałce. Gałka w gałce to w ogóle nie. Trzeba było kręcić. Jest to ciut problematyczne, jak się kanały rozchodzą. Problematyczne w ustawianiu, problematyczne w serwisie. Przekleństwem są te słynne potencjometry w Pionierze w serii X, w serii A400, A300, gdzie współosiowy potencjometr jest, jak to on padnie, to jest katastrofa, nie ma balansu w ogóle. Nie jest to najszczęśliwszy pomysł, ale ogranicza ilość gałek. No cóż. Choć powiem Ci szczerze, że ta gałkologia jest piękna. Nie? Piękna. Ja też uwielbiam gałeczki. Jest to może i fajne, ale tu jest na bogato. Tu jest na bogato, tak jak mówisz, tak. Ale tutaj mamy jeszcze też automatykę do nagrywania, bo jeżeli wciśniemy sobie ten przycisk, a mamy przesterowanie, no to on jakby sam, jak ładnie zjechał na sam dół, dostroi nam poziom. Automatycznie obniżył nam poziom nagrywania, ponieważ sygnał podawany na ten magnetofon jest bardzo wysoki, bardzo silny, głośny, w związku z tym stąd nam samoczynnie zjechał na dół. Także jest to jakiś ciekawy magnetofon, nie można powiedzieć, że nie, bo jest inny. To jest piękny przykład sprzętu, który warto mieć w swojej kolekcji, bo można tyle mu poświęcić o nim opowiadając, no i oczywiście mając go w kolekcji, bawiąc się nim. Tak. I nie jest to coś innego, a na tym przecież polega kolekcjonowanie między innymi, żeby mieć sprzęty, które nie są aż takie powszechne, których obsługa może troszeczkę jest inna. Czy tak w tym przypadku i obsługa, i wyświetlanie. Tak. Także jest to naprawdę, jeżeli szukacie magnetofonu, bo na przykład nie lubicie tego, że są tak dużo gałek, dużych gałek, no bo przecież gusta są różne, to akurat on jest fajną alternatywą, bo ma w zasadzie tylko przyciski. Tak. Nie ma ani jednej gałki. Nawet tutaj nie ma regulacji głośności słuchawek. Tak. Czyli nie mamy żadnej gałki, nie mamy tutaj niczego, co by mogło nam się nie podobać. Tak. No, tutaj troszeczkę jest mało, co prawda, konsekwencji, no bo tu mamy okrągłe śrubki trzymające kasetę. No i jakżeż może być okrągłe gniazdko głośników, mikrofonu i słuchawek? No mogliby zrobić kwadratowe. Dlatego specjalne słuchawki, które dopiero by dzisiaj były rarytasem, jakby miały kwadratowe jacki. No, bo mało by kto kupił i dzisiaj byłyby... Słuchawki z kwadratowym jackiem. To byłaby naprawdę... To był rarytas. To byłby. Rarytas. Także widzicie, no kolor tutaj ten brązowy Technicsa się nie zmienił, szczególnie przez lata, aczkolwiek tu odrobinkę lekka zmiana tonu jest widoczna, ale to tak naprawdę trzeba się mocno przyglądać. Tak, no jest troszeczkę inna faktura tej farby, tu jest, nie wiem, że on nie jest metalowy ten? Nie, chyba nie. Ten jest bardzo gładki, ten jest troszeczkę taki leciutko... Chropowaty. Ale kolor Technics trzymał się z żelazną konsekwencją. Tak. Przyciski też klawisze nawiązują kształtem, nie są oczywiście identyczne, ale nawiązują kształtem, czyli jakaś konsekwencja była, choć na samym magnetofonie już widzimy tutaj nie 100%, no bo tu chromowane, a tutaj już czarne. Tak, też nie wiadomo dlaczego. W kompakcie mamy pełną. No właśnie, tu mogłoby być to chromowane, mi się wydaje, że mogło być to ładnie wyglądać nawet. Jakby było to konsekwentnie w chromie zrobione, ale być może już któryś księgowy nie dopuścił. Tak, bo tu za duża powierzchnia do chromowania. No, to już byłoby rozpasanie. Tym niemniej kolejny przykład, że warto mieć w kolekcji coś, co
nie jest takie typowe. Dokładnie. No a powyżej mamy właśnie naszego, jakby tu powiedzieć, pacjenta, który dostał tremę przed kamerą. Mimo, że jest już po serwisie. Tak, jednym, no ale tak jak... Ale czeka go drugi. Mówiliśmy wielokrotnie, to, że coś przeserwisowaliśmy, coś, co naprawiliśmy, to nie oznacza, że to musi być długofalowe. Tak, no to musimy, ci, którzy mają stare sprzęty, doskonale to wiedzą, ale może ci, którzy nas oglądają i zamierzają mieć stare sprzęty, to niestety tak jest i tak zawsze będzie. Sprzęt działający jutro nie musi działać. Tak. Sprzęt naprawiony również jutro nie musi działać i to jest jego pełne prawo. Tak. Musimy się z tym liczyć, musimy mieć tego świadomość i każdy z nas, który ma, grzebie, naprawia bądź oddaje do naprawy te sprzęty, musi być z tym pogodzony. Tak to po prostu jest i tak zawsze będzie. Mimo, że on może po naprawie działać kilka godzin i otrzymujemy go sprawnego, sprawdzonego, działał na przykład 6 godzin bez jakiejkolwiek usterki, bez niczego. Sprzęt jest sprawdzony, a u nas w domu po 15 minutach się po prostu popsuje. No. I jeszcze dobrze, jak jutro zacznie z powrotem działać. Takie rzeczy też się Bo zdarzają. bywa tak. Tak, bywa tak. Bywa tak. Rzadko, ale nie jest tak, że to się nigdy nie zdarzyło. Został tu przyniesiony, będzie odniesiony w inne miejsce, może jeszcze ze 2 razy będzie przestawiony. Zimny lód albo coś się może mu zdarzyć. Pamiętasz tą naszą taką rozmowę telefoniczną wieczorami, jak cię poradziłem, żebyś suszarką Harmana Kardona grzał? Tak. I zgrzałem go tak, że zaskoczył. Zaczął działać. Zaczął działać, pracował, ale też tylko do momentu, aż wyłączyłem go z prądu na drugi dzień, ostygł i trzeba było po prostu mu dołożyć suszarkę do wyposażenia. Jako pilot i suszarka. Albo naprawić zimny lód. No i ten zimny lód potem został wymieniony i zaczął jakiś element wymieniony lub po prostu ten zimny lód usunięty i działa teraz bezproblemowo, ale to też taki patent dla mnie był ciekawy, bo mówię, Przemek mówi, weź go podgrzej tam, dobrze, ja wziąłem suszarkę i jak zaskoczył, to dostał suszarkę. Bardziej nie był zdziwiony ode mnie. To jeszcze nawet zima była jakaś, tak prawda? Zima, chłodno było, no właśnie. Tak, przywiozłeś go z auta chłodnego, czy z piwnicy przyniosłeś? Wiesz, to było tak, że ja go przyniosłem, a on leżał z tyłu za siedzeniem. I nie wiadomo, jak ciepłe powietrze leciało na nogi. Dogrzało to on był dogrzany. Ja przyszedłem do domu, go włączyłem i on grał, bo był ciepły już wtedy. A na drugi dzień już nie grał. I potem Przemek mi powiedział, weź tą suszarkę i to faktycznie tak w nim działało. No. To jest przyjemność właśnie starych sprzętów. Nie? Dlatego tu Roman często powtarza, ratujmy te stare sprzęty. To jest to słowo klucz. Ratujmy, ale to nie oznacza, że jeżeli uratujemy, to on będzie już zawsze taki. Tak. Nie. Te sprzęty mają dużo elementów, które mają prawo się popsuć. Naprawimy część, mogą się popsuć, bądź nie inne. Ja przyznam się, że ostatnio to jestem bez magnetofonu. Mam taką serię, gdzie skończyły mi się paski w magnetofonach. Już są zamówione, szuflada pełna jest roleczek i pasku, bo to i Optonika, i Tiak, i Pionier, i Sony, łącznie z Sony MS-em. Wszystko stoi. Wszystko, 100% magnetofonów stoi. Z jakichś przyczyn. No wiadomo, głównie paski, tak? Ale na przykład w Pionierze chyba mi się szuflada elektronicznie otwiera, nie otwiera mi się. A to tam też pewnie pasek, bo one zamówiłem te króciutkie paseczki takie. Zamówiłem już wszystko, na razie ładnie posegregowane w folijce, no bo to tak pasowałoby nie pomylić, bo to przychodzą różne paczuszki, a to tak, kółka na przykład do Optoniki przyszły ze Słowacji, coś tam z Portugalii kupiłem pasek, o dziwo taniej niż w Niemczech, w Portugalii aż. I to szło jeszcze w ogóle dziwnie jakoś, bo fabryka z Portugalii, a zamówione było w Anglii. Nie wiem, jak to się ludziom opłaca, ale tak było. Cuda. I teraz pasowałoby tych paseczków nie pomienić, nie pomieszać, w związku z tym każdy jest opisany w torebce z fiszką, jak jakaś kolekcjonera znaczków pocztowych. Nic tylko klaser otworzyć i w klaserze mieć paski do magnetofonów i odtwarzaczy kompaktów. I teraz tylko długie zimowe wieczory. Tak jest. I jak na filmach z różnymi. No, a jest co robić. No, jest co robić. Są niektóre mechanizmy tak skomplikowane. Ja mam też jednego takiego Technicsa i tam
to jest absurdalne, bo tam jest rozciągnięty pasek od licznika. Wydawałoby się, że nie. Wydawałoby się, właśnie. Trywialna rzecz. Wymiana tego paska od tego licznika, ja już chyba ze 2 razy do niego podchodziłem, a kiedyś chciałem nawet do nim zrobić program i to wam zdradzę w tajemnicy, że nawet obciąłem ten pasek i mówię, ja go wezmę, skleję i znaczy założysz i skleisz. I skleję tak. i na tyle, żeby program... Nie ma. A ten autostop jest na liczniku? Zatrzymuje się, czy na całe szczęście nie? On nie pracuje, jak ten licznik nie pracuje, to czyli no właśnie, zatrzymuje, jest koniec. Zatrzymuje. Że autostop zadziała, licznik nie chodzi, autostop myśli, że widzi, że magnetofon nie pracuje, że stoi, w związku z tym obcina zasilanie do silników. Dokładnie. I no nie mogę sobie, ja w życiu bym nie pomyślał, bo paski od licznika najczęściej są wymienialne dość łatwo, bo otworzymy tą kieszeń, wyjmiemy, blaszkę z przodu się zdejmie, no już widać kółko napędowe. Tak, to kółeczko gdzieś sobie tutaj jest, paseczek idzie w tą stronę. Tak, do licznika, tam albo z góry penseta, cyk, jak przy dobrych wiatrach pół godzinki i wszystko jest ogarnięte, gdzie paski od liczników też rzadko się psują, bo no tak. Tam jest, nie ma żadnych nie ma naciągu mocnego, tak, nie ma naciągu mocnego. I to tam się kręci, nawet jak krzywo ten pasek idzie, to i tak to nie wpływa za bardzo na nic. Czasem jak jest za bardzo naprężony, to licznik wtedy harkocze, hałasuje tak. Jak jest za mocno nasztramowany ten pasek, za krótki ktoś założy, no to jest objaw, on woła o pomoc, bo taki licznik wtedy po prostu się niszczy i to, że go słychać, to znaczy, że on woła użytkownika o pomoc. Tak, że właśnie. To ratuj mnie, to mnie boli. A właśnie tam i sobie nie poradziłem, ani go nie pokleiłem, ani nic, złożyłem go, odstawiłem i wiem, że Kurt już te mechanizmy rozpracował i jest to ogrom pracy, no ale jest to możliwe do zrobienia, więc pewnie któregoś dnia, może długi zimowy wieczór usiądę i go rozbiorę, bo jest jeszcze ten z serii M, tylko wyleciał mi symbol, ten największy taki Technik z tą kieszenią na środku, z autorewersem. Tam również kiedyś zajrzałem do środka, bo mówię, te paski w jedną stronę chodzi, w drugą już nie chodzi, więc dobrze byłoby go przeserwisować, ale to już też nie na moje narzędzia i cierpliwość. No? Cierpliwość może bym jeszcze znalazł, ale boję się braku wiedzy. Rozłożysz i potem... No, bo tam jednak trzeba te całe mechanizmy porozkładać, a tam tych śrubeczek, sprężynek, jak jedna wyfrunie gdzieś w powietrze, albo założy się nie tak jak była, to... To, co wspominałeś co niedawno tu na filmie o tym minidisku, też taka sytuacja jest, że to jest zegarek. Tak. I to taki zrobiony z tak cieniutkich elementów, że no, nie ma co narzekać. Taka nasz los. Zajmijmy się może ładnie wyświetlaczami w naszych sprzętach. Właśnie. Tutaj mamy, bo to jest ciekawy model ten M56, ze względu na to, że mamy dodatkowy wyświetlacz, który pozwala nam przeszukiwać utwory. Tak, i tu mamy taki ładny napis, mikroprocesor Auto Scan System, nawet jest takie ładne logo mikroprocesora. Właśnie, to też to chyba też jedyny, nie wiem czy Technik z jakiegokolwiek innego właśnie z takim też dodatkowym oknem. Nie kojarzę, znamy. Chociaż 300 modeli mieli, czy ileś tych magnetofonów. No może ja nie kojarzę, tak, bo mogą być na rynek japoński, coś są nieznane u nas jest. No mnie to bardziej przypomina tę seria magnetofonów, co Sharp się Optonika w tym specjalizowali, te magnetofony komputerowo sterowane. Na niektórych było wprost napisane, że komputerowo sterowany magnetofon. Tam były całe wielkie klawiatury jak w kalkulatorze. Można było sobie wszystko w tym robić. Okno, wyświetlacz LCD był mam tą jedną Optonikę, ale teraz muszę ją i tak jeszcze raz przeserwisować, bo wtedy jak ja ją serwisowałem, to jeszcze nie było zębatek dostępnych na rynku. Teraz są, bez problemu. A teraz już do Optoniki na Słowacji robi facet wszystko. Rolki są do tego, wszystko do tego jest. I będę musiał jeszcze raz do tej Optoniki podejść, bo ona, zdaje się, z tego co pamiętam, ona odtwarza kasetę, ale nie idzie przewijać, bo to akurat tam poleciała zębatka od przewijania. No tym bardziej, że ona jeszcze, ten na całe szczęście tego nie ma, ale tamten jeszcze ma coś takiego, że ma dodatkowe solenoidy sterowane z tego procesora, które wystrzeliwują i załączają odtwarzanie, bo tam jest timer, może sam włączyć odtwarzanie, stop, zwalniają, pauzę, no elektromagnesów tam jest i to wszystko sterowane właśnie z tego panelu. No dobrze, ale wróćmy do Techniksa, bo żeśmy odeszli na bok, a przecież ten jest taki ładny, taki fajny
i ma też właśnie te wyszukiwanie utworów. Tak. I po to jest ten górny wyświetlacz, ale nie tylko po to. Później pokażemy również drugą jego funkcję. Tu właśnie można pokazać, że możemy przerzucić sobie od 1 do aż 20. Czyli jest to dość mocno rozbudowane, no bo 20 przerw na kasecie to musiały być bardzo krótkie utwory. No to taka 110 na taśmę. I krótkie utwory. I krótkie utwory, tak. Ale właśnie jeżeli włączymy sobie 2 i tutaj damy play i oczywiście... Przewijanie na podsłuchu. Zobacz, coś tu się odżył. Drugi kanał. No to są właśnie te niespodzianki, które nam się zdarzają. No. I teraz włączone zostało przewijanie na podsłuchu. Niezwykłe przewijanie, tylko przewijanie z podsłuchem. On szuka sobie ciszy między utworami. Jeżeli ją ładnie wykryje, to tu jeszcze piśnie takim piszczkiem i sam za chwilę powinien wyłączyć przewijanie taśmy i włączyć odtwarzanie kolejnego utworu. Co mi się wydaje w tym momencie nie nastąpi. Dlaczego myślisz, że aż tak? Tak, myślę, że on się chyba popsuł, bo raz, że już za długo jedzie i przewinął już prawie połowę tej kasety. No tak ładnie nam wczoraj dał. No, on dzisiaj nawet pracował. Tylko coś mi się wydaje, że jeden kanał poszedł nam tutaj w tym momencie na maksa w górę, a drugi się pojawił. Pojawił się, więc tak. Nie wiem, czy przypadkiem on się nie uszkodził się jednak jeszcze bardziej. O, widzisz, tu. Tak, i on prawdopodobnie już nie ma w tej chwili podsłuchu, wiesz? On nie ma już na głowicy sygnału aby to złapać. Także widzicie, rozmawialiśmy przed samym programem, że próbowaliśmy go obejść, czyli jeden kanał podłączyliśmy, tylko mówimy go pokażemy i tak się był bardziej uparty niż my. Bardziej cierpliwy w swoim postanowieniu niż my. Tak. Ale może jednak pokażemy jeszcze tą drugą funkcję na tej drugiej taśmie, co? Tak. Może spróbujemy. Powinno zadziałać. Popsuć raczej nic nie możemy. Dobrze, pauza. Dobra. I teraz tak, popatrzymy sobie na ten wyświetlacz tutaj. I jak ja zwolnię nagrywanie, a jednocześnie użyję wyciszania, czyli wgrywania pauzy między utworami, to na tym wyświetlaczu pokazują się sekundy. Sekundy, proszę zobaczyć tutaj. Wgrałem 7-sekundową pauzę. I to jest właśnie do tej wyszukiwarki tych utworów. Tak, to jest do tego. Jeszcze raz wciskam wyciszanie, cały czas magnetofon nagrywa. Ja wciskam wyciszanie między utworami. Uwaga. Mamy 2, 3, 4, 5 sekund pauzy. Tak. I w ten sposób możemy sobie wgrywać te przerwy ciszy między utworami, a on nam pięknie to pokazuje. Jedyny magnetofon, jaki znam, który ma taką funkcjonalność. Właśnie, żeby wyświetlać czas, większość mierzyć w sekundach i wyświetlać ten czas pauzy między utworami, który wgrywamy. Przerobimy to ręcznie. Tak. Niektóre mają jakby to automatycznie i wtedy wciskamy przycisk i on sam robi taką generuje 3-sekundową przerwę, bo taka jest wymagana minimum te 3 sekundy, a żeby magnetofon złapał przerwę między utworami i mógł jakby można było się tą funkcją cieszyć. Aczkolwiek ja nigdy się tą funkcją aż tak bardzo nie cieszyłem, bo jednak w trakcie przewijania jedzie ta taśma po głowicy cały czas, tak. To jest to. Te głowice są... I to między innymi mogło mu dzisiaj troszkę zaszkodzić. Bo wczoraj dość dużo testowaliśmy. Tak, bo i 5., 7, żeśmy gdzieś tak. I nagle, no ale tu widocznie uparty jest strasznie. A teraz ruszył całkiem. Proszę bardzo. Słuchajcie, zobaczcie. Niesamowite. Teraz gra jakby nigdy nic. Obydwa kanały pracują. Nie jest to prawda to kaseta, którą możemy zaprezentować, ale jestem ciekaw, co by było, gdybyśmy spróbowali znaleźć
następny jakiś utwór. No zmniejsz do 2. Nawet 1 może, bo Tak? po 1 to by był następny, nie? O, Zadziałał. zadziałał. No, czyli prezentacja w pełni udana. Tak, prezentacja w pełni udana i obydwa kanały pracują poprawnie. Tak. Nawet jeżeli byśmy teraz wzięli naszą kasetę testową. Na której stronie? AB? A. Zobaczymy, czy na tej też zadziała. A na tej milczy. O, nie, pojawiło się. Poczekaj, Zaczyna grać. Zaczyna grać. Zagrał. Tyle, żeśmy się narzekali. A tu No. się okazało, że proszę. Sprawdziło się wszystko to, co przed chwilą mówiliśmy. Tak. Z powrotem zaczął sprzęt grać. To jest urok starych sprzętów. Gdy nie włączyli go po raz kolejny, no to pojechałby teraz na serwis. Tak. Na serwisie oczywiście Krzysiu powiedział, ale co ty chcesz? Przecież on działa. Przecież on gra. Ja powiedział, no niemożliwe, mam film, mam nagrania, mam... Zobacz, to jest... Nie ma lepszych dowodów jak te. No Nie, bo... Scenariusza takiego byśmy nie napisali do tego odcinka, Tak, naprawdę. Tak, Gra, to widać na No. załączonym obrazku. tak. A przed chwilą wysiadł jakby całkowicie, nie? Bo kanały mu się rozjechały całkowicie i to może być właśnie zimny lód. Oby tylko to, bo to prosta usterka jest. Tak, tylko znaleźć ją. No jest ładny, naprawdę. Powiem, że o ile ja z racji jakby zawodowej przerzuciłem bardzo dużo Technicsów, to naprawdę to szło w setki, na kilogramy, ja mówię w tej chwili, nie na sztuki. Także trudno mi jest po takim doświadczeniu zawodowym kiedyś tam wcześniej wykrzesać jeszcze jakąś fascynację Technicsem, ale ten M56, ten mi się naprawdę po prostu podoba. Rzecz jasna, w tamtych latach, kiedy one były produkowane, jeszcze byłem dzieckiem, więc przerzucałem dużo późniejsze Technicsy, ale ten jest po prostu śliczny. Tak trafia w mój gust, jeśli chodzi o jego wygląd, funkcjonalność, opcje. I tak samo nawet ten zielony punkcik tutaj w tak, tym no. Music Selector jakiś, czy coś tam takiego pisze, prawda? Tak, To nawet to jest taki... smaczek taki. No. Nie, że tyle kolorów jest, oni wybrali zielony i on tu pasuje. Dokładnie tak. To jest też bardzo, bardzo fajne. No, powiemy jeszcze, że mamy tutaj jeszcze 2 dodatkowe przyciski, bo ten magnetofon można jakby też zaprogramować w ten sposób, aby zaczął odtwarzać kasetę od któregoś utworu, tak. ale trzeba zacząć włożyć kasetę od początku. Od początku, tak. To, no, jak przy płycie kompaktowej. Jak wkładamy płytę liczył. kompaktową, przecież ona zawsze zacznie od początku. Tak. Ja nie spotkałem kompaktu, żeby można było włożyć płytę, żeby on zaczął od 3. utworu na przykład. Jak mu się przypomni pamięć. Tak. Jak mu się przypomni pamięć. I to jest kompakt jeszcze taki, który ma program nieuciekalny, bo jak wyjmiesz płytę, to ci program często ucieknie. No tak. A są te na przykład Sonki, TS-y, Memory File mają takie. Tam mają, to rzadkie rzeczy są, ale ja mają taki bank pamięci, gdzie nazwy utworów można wpisać i programy, które kompakt pamięta, że ten program na tej płycie ma działać. Ale to już są pojedyncze modele. Kiedyś u Ciebie zrobimy o tym program. I te kompakty oczywiście mają w sobie baterię, podtrzymanie pamięci i całą z tym związaną elektronikę. Tak, która też jest oczywiście tak samo stara jak całe urządzenie. Jak całe urządzenie. Wiemy... Natomiast tutaj właśnie można sobie zaprogramować po włożeniu kasety, programujemy i wciskamy start i on nam znajduje 3. i zaczyna odtwarzać od 3. Tak, także ma w zasadzie jakby dwie różne funkcje. Tak. I 2 różne funkcje wyświetlacza, bo do mutingu i do szukania utworów. Bo można tutaj oczywiście, no w ogóle ładnie to wygląda, jak jest ta trójeczka, ona sobie tam mruga, możemy sobie wybrać kolejny utwór, to wtedy nawet nam pokazuje, który odtwarza, a który później możemy sobie wybrać. Więc jest to taki bajerek bardzo ładny. No i stąd właśnie mówię, że po prostu mi się wściekle podoba. O, nie wszyscy mają takie zdanie. Tak, duchy. Chińskie małe rączki tutaj zadziałały. Ale fakt jest taki, że to jest tak lekkie, to dostaliśmy od Tomka, pozdrawiamy Cię Tomek, i
fakt jest taki, że ten kabel, nie, to jest bardzo fajne, dlatego my to postawiliśmy tutaj, bo to bardzo ładnie wygląda w sumie. Tylko tyle, że ten kabel jest cięższy i bardziej sztywny niż całe to wyświetlacz. Tak. I tu każdy ruch powoduje to, że on się może przewrócić. Także widzicie, Technics, zresztą wczoraj z Przemkiem rozmawialiśmy na ten temat, że Technics chyba wygrał bardzo dużo też nazwą. Tak, celna nazwa firmy. Bardzo celna. Nazwa handlowa celna. Tak, bardzo ten National, brzmiąca. to tak u nas by się pewnie nie przyjął, bo jeszcze nie daj Boże to przetłumaczyć na narodowy. Tak, to trochę jak Volkswagen, to przetłumaczenie. Tak, właśnie, takie to trochę nie bardzo. Oni jeszcze mieli, jeszcze jedną mieli taką nazwę handlową w Stanach, jakąś inną. Było coś takiego jeszcze, teraz mi uciekło. Chyba tak. Nie Realistic, nie... Ojejku, było coś. No nic, będziecie musieli nam przypomnieć w komentarzach. Ale coś jeszcze była chyba jedna nazwa handlowa Technicsa. Ale Technics dla mnie... Ale Technics jest strzałem w dziesiątkę. Tak. Brzmi po prostu, ta nazwa pasuje do sprzętu, tak, i jednocześnie mówi niby o jakości też, bo to brzmi tak i technicznie, i jakościowo. I tym chyba wygrali najbardziej. No i piękna czcionka sama i co im się chwali przez lata, niezmienna że nie przyszło im do głowy sobie pozmieniać kroju czcionki i tak dalej. No i później oczywiście jeszcze była przecież, ona była przyklejana, więc grawerowane. Te złote takie. Te złote napisy. Nie, no to było fajne i to dodawało tego smaczku, nie? Dlatego też odnośnie naszej Unitry też tak jak... No, jak gdyby były takie fajne, przyklejane, grawerowane te napisy Unitra. To są te drobne rzeczy, które potem dodają smaku. Tak, a nie sądzę, żeby to było aż tak bardzo drogie. Tak, bo tym bardziej, że na przykład na wskaźnikach Unitry napis Unitra jest, ale schowany. Schowany jakiś, tak, nisko jest. A powinien moim zdaniem być widoczny, bo Akai robił tak... No, ja mam te Tijaki, u mnie w domu też mają taki ładny napis Tijak. Tak, żeby nie było pomyłki. Tak, żeby nie było pomyłki, tak. Tym bardziej, że na to najwięcej się patrzy. Tak, przyciąga, przy nagrywaniu to przyciąga wzrok. Tak, ta nazwa ci się zawsze wtedy będzie przypominać, że nie słuchasz na Akaju, tylko na Tiku. Albo na Unitrze. Tak. Dlatego to są rzeczy, ja mam nadzieję, że przynajmniej wiem, takie dochodzą do nas słuchy, że jest bardzo dużo chętnych, którzy zakupili Unitrę i ja trzymam za nich kciuki, aby im się udało jak najbardziej. Jak najbardziej. Co do kwot, to oczywiście no co tu dyskutować, sprzęt jest zrobiony bardzo dobrze, bardzo ładnie. Tak. To jest to, co... Jakoś spiąć finansowo to trzeba. No, kiedyś na Unitrę też się pracowało miesiącami. Tak też było. Nie było tak, że wierzę, to nie było za pensję. To się nie kupowało za jedną pensję. Ja może szuflady nie pamiętam, bo nie mieliśmy szuflady, mieliśmy te starsze sprzęty, te takie podobne do dzisiejszej Unitry, ale to naprawdę to nie były tanie rzeczy w tamtych czasach również. Ja też jakby nawiążę do tego, o czym mówiłem przy pierwszym filmie o Unitrze jeszcze z zeszłego roku z targów, kiedy się nie grała, tylko pierwszy raz się pokazała. Już wtedy zauważyłem i to do dzisiaj podtrzymuję, naprawdę, to jest wykonane na pierwszoklaśnie. No, to nie jest manufaktura, to jest profesjonalnie wykonane w sensie wytworu, w sensie jakości maszyn, którym to jest zrobione, jak to się dotyka, te wszystkie elementy metalowe, klawisze, to wszystko jest takie dobre jak te stare sprzęty. Tam nigdzie nie widać nożyczek księgowego, który by coś obciął i to zrobimy coś taniej, prościej, byle było. Nie ma tego. Jest to zrobione uczciwie, wszystko jest dopasowane. To nie jest garażowa manufaktura. Nie takiego wrażenia nie sprawia ten sprzęt. Ale też cały czas apeluję, że jeżeli już odebraliście, bo wiem, że pierwsze egzemplarze zostały odebrane, to bardzo chętnie bym tego posłuchał i zrobił program u kogoś, u pierwszego właściciela pierwszej Unitry, bo przecież są numerowane. Myśmy to oczywiście słuchali w fabryce, w studiu odsłuchowym tam u nich w Warszawie, ale to były tylko warunki zastane i był to czas jednak jeszcze dosyć prototypowy. Pamiętam, jak myśmy tam byli. Do dzisiaj nie wszystkim możemy opowiadać, ale to był jednak czas prototypowy i to już zostanie na pewno to, co dzisiaj wychodzi, jest troszkę inne. I to fajnie by było móc
tego posłuchać w realnych, domowych warunkach. W pokoju stołowym, jak to kiedyś było, nie? No, także jeżeli macie ten sprzęt już i chcielibyście, aby ten program powstał, to oczywiście piszcie, a my na pewno się wybierzemy i ten program u was zrobimy, bo jesteśmy bardzo, bardzo, bardzo ciekawi. No, będziemy się pomału tutaj z Technicsem naszym żegnać. Cieszę się bardzo, że nam się na wizji popsuł i na wizji naprawił. Naprawił, tak. Także widzicie wszystkie rzeczy, o których opowiadamy, że to nie są bajki wyssane z palca. Życie tylko... napisało nam fajniejszy scenariusz, tak. niż byśmy sobie rozpisali go na kartce przed programem. Tak, on widocznie pokazał pazura i powiedział, a ja wam pokażę siebie od każdej, od dobrej i od złej strony. Od złej strony. A my teraz na pewno przejdziemy do paczek. Także zostańcie z nami i to, co będzie najciekawsze, to co do nas dotarło z Kanady i oczywiście też z Polski. Nie wiem, od tej zaczynamy? Możemy zacząć od tej, tylko ja zaraz to tutaj możemy powyłączać. Już. O, zatrzymamy sobie, a ja skoczę po nożyczki. Także to jak zwykle. O, taśma. Tak. Dzisiaj żeśmy nawet zwrócili uwagę, że taśmę, którą Roman tu obok do budowy kupuje u nas w supermarkecie, nie ma tej jakości, która przyjeżdża z Kanady. Nie wiem, ale Paweł ją chyba dostaje na zamówienie, bo o, to jest. Dzisiaj tutaj montując oświetlenie, Roman odrywał taśmą tego typu przyklejone przewody do lamp i bez problemu darto rękami. Natomiast ta taśma jeszcze jest jak ze starych czasów. O, i tutaj mamy. Cóż tu mamy? Zobacz, Przemku, co to jest? W środku. Taśma do nagrywania, prawdopodobnie to jest taśma do tych rekorderów nagrań przy obradach jakichś rad nadzorczych, dyktafonów. O, prawdopodobnie to jest ta mała tasiemka do dyktafonów takich, nie wiem, on był chyba kiedyś prezentowany, taki pionowy dyktafon, to takie małe taśmy, taki walizkowy. Do nagrywania obrad najczęściej, albo dyktowania przez pisarzy książki, która potem miała być przepisywana przez maszynistkę. Ale to wygląda tutaj na nowe, nie? Jeszcze? Nowe, tak, to są nowe taśmy do dyktafonu, nowiutkie. To bardzo fajna rzecz. Pewnie rzadko spotykane pewnie, bo adnotacje na nagrania można nagrać komuś taśmę dźwiękową. Życzenia można po prostu komuś nagrać albo polecenia, nakleić znaczek i wysłać to pocztą. Tutaj mamy kasety 8, nawet w metalu się trafiła, Sony. Jestem bardzo ciekaw, co tu oczywiście jest nagrane, bo czasami są bardzo ciekawe historie. No, w NTSC prawdopodobnie, tak, więc musiałbyś mieć w NTSC kamerę, która wszystkie formaty ma, także te ostatnie kamery H8 już miały. Tak, i NTSC i PAL? Tak. No, trochę kabli mamy do prądu. Tak jest. Z kanadyjskimi tutaj, wtyczkami, czy amerykańskimi, nie wiem czy to... No i ten kabel HDMI to, ale ładny. A nie, to są dwa nawet. Dwa nawet, grube. Kable HDMI, to jest fajna sprawa. To jest fajna, bo te kable są drogie. Kable HDMI, zwłaszcza te grube. I nie bardzo można je wyginać, bo potrafią być w środku, ten może nie, bo gruby jest, ale niektóre potrafią mieć w środku optyczne, tak, które mają dużą wtyczkę tutaj, taką grubszą, bo dalej już idą światłowody i dzięki temu one mogą być długie. No i broń Boże takiego kabla wtedy wyginać, przyciskać czymś. I często się o tym nie wie, że tu w środku jest przetwornik i to idzie potem dalej po światełku. To ja też powiem Ci szczerze, nie wiedziałem. No gdyby się kupował w sklepie, to byś od razu różnicę poczuł. A tutaj mamy niebieski, czerwony i zielony. Do kamery, a nie do DVD, stare DVD. No, że to są zupełnie inne, nie żółty, czerwony i biały, tylko to są te do obrazu, do PY i tak dalej, tak składowe koloru sygnału. Oczywiście one się nadają do wszystkiego, ale to takie typowe... Mamy antena zapasowa. Antenę.
Daj, antenę zabiorę. O, antena się przyda, tu mamy jeszcze jedną kasetę, znaczy taśmę, a tu mamy jakiś sprzęt zawinięty. Oj. Cóż to takiego Pionier? może być? Sony. Podwójne nagrywanie pewnie? Tak. Podwójne nagrywanie. To już nie jest byle co. I tu mamy WR 790. Już mamy 2 kasienie nagrywające, 2 oczywiście z autorewersem. I tu trochę mocno wgnieciony, ale taśmy, miejmy nadzieję, nie są przerwane. Nie ma tragedii aż tak. No, Amerykański? amerykański, Tak, amerykański. brak naszego napięcia. 120, tak. No, ale bardzo fajny. Tu kolejny dek. O, Idziemy tym samym Tropem. Tropem, tak. samym tropem. Też 2 nagrywania, czy już nie? Nie, chyba tu Nie, już tylko jedno nagrywanie. Ale elektrycznie otwierana kieszeń. Oczywiście 2 autorewersy. I tu mamy, to jest model 170. W sumie dość niski, ale na pilota. I też ma kasety w środku. Ma kasety w środku, jest ładny. Przód zadbany. Oczywiście sobie odpalimy. Po programie zobaczymy. No niestety. Tak, tylko na mamy 120 V. Tak. No to przy tych magnetofonach to Tak, no tak. niestety nie ma na co liczyć za bardzo. Którą teraz paczuchę? Magnetowidy czy Tom, możemy tom, tak. Tom? Tak, możemy tom. No i tutaj mamy kartkę. Przedmioty do Muzeum Stacjonarnego przekazuje pan Wojciech Skłodawy. Dziękujemy panu Wojtkowi. I mamy tutaj bardzo ładny magnetowid Sharpa. I co ciekawe, bo ten karton był otwarty, bo Jacek, którego tutaj serdecznie pozdrawiam, który ostatnio był u nas tutaj i robił program o DCC, przekazał nam to otwarte od pana Wojtka właśnie, więc wiem już nawet, czy ten sprzęt jest sprawny, czy nie, bo jako, że paczka była otwarta, mogłem do niej zajrzeć i sprawdzić. I ten magnetowid jest sprawny, zresztą bardzo, bardzo ładnie odtwarza obraz nadal i cieszę się, że jest to Sharp, bo mam straszny sentyment do magnetowidu. I nie Sharpa. musieliście głowic czyścić, nie było problemu. Nic w ogóle. W tym nic. Tutaj jest AIWA, to jest 6-głowicowa i ona jest zabezpieczona kodem rodzicielskim. O! Tak. I teraz tak, jeżeli znacie być może, bo w internecie próbowałem znaleźć informacje na ten temat, ale niestety nie udało mi się niczego sensownego wyczytać. Wszystkie informacje, które były, jak odblokować go, w jego przypadku nie działają. A nie otwierałeś tam baterii w środku, żeby odłączyć, nie szukałeś? Nie, tego nie szukałem, ale jako, że Robert ze Zdzisiem, których tu bardzo pozdrawiam, zabrałem go ze sobą, bo ten magnetowid ma naprawdę fenomenalny obraz. 6-głowicowa AIWA, bardzo, bardzo dobry magnetowid. Stereofoniczny, wszystko i mówię, jego trzeba uruchomić. I NTSC potrafi odtworzyć na zwykłym telewizorze bez NTSC, także takie quasi przetwarzanie ma. Tak. I okazało się, że Robert coś zrobił, no nie wiem dokładnie, bo Robert nie odpuszczał mu i dobrał pilota, takiego uniwersalnego. I co prawda on nie reaguje na żaden klawisz, z wyjątkiem Eject. Ale z pilota można z nim robić wszystko. Mruga mu nawet ta rodzicielska kontrola, ale odtwarza, przewija i dzięki temu... Czyli w pewnym sensie jest sprawny, można powiedzieć. W pewnym sensie tak, tylko tyle, że nie idzie obsługiwać go żadnym klawiszem, więc jeżeli byście znali kombinację
jaka jest konieczna, bo ponoć jest... Żeby skasować tą blokadę rodzicielską. Ponoć w internecie jest napisane, że 7 na pilocie i górny czy dolny klawisz tu ale być może musi mieć oryginalnego pilota. No ale dziwne, bo jak wciskasz 7, to tu się 7 wyświetla. Więc jakby reaguje na tego pilota, ale być może jest ta informacja w internecie nieprawdziwa, nie? No też tak może być. Ale gdybyście znali ten magnetowid, mieli instrukcję do niego jakąś sensowną, gdzie jest to opisane, jak można usunąć tą rodzicielską być może blokadę. jakaś uwaga z serwisówki, gdzie zworkę trzeba zrobić w układzie elektronicznym. Tak. Może bateria jest w środku, którą trzeba na chwilę rozpiąć, żeby zapomniał tą funkcję odpaloną. To byśmy byli wdzięczni, bo mimo, że z pilota działa, ale zawsze fajnie jest mieć tą możliwość sterować urządzeniem bezpośrednio. No to ładny Panasonic. Ładny Panasonic. Ładny metalowy front. Tak. Takie wykonanie luksusowe. On jest niestety nie czyta na ten moment, ale to jeszcze do tego tematu będę podchodził. DVD A350. Tak. Ale do tego tematu będę podchodził jeszcze, bo chciałbym tego Panasonica uruchomić. Więc no ładniutki jest. Fajny. Naprawdę fajny. Także oczywiście od pana Wojtka był jeszcze sprzęt, bo mieliśmy 2 kartony. W jednym jeszcze był polski Bernard. Z tego, co Jacek powiedział, no i faktycznie to się potwierdziło, talerz miał bicie. Ale sam sprzęt był sprawny i bardzo panu Wojtkowi za ten sprzęt właśnie dziękuję, bo mój przyjaciel jeszcze z bardzo dawnych, jeszcze przedszkolnych lat, można było powiedzieć, miał takiego Bernarda i bardzo chciał go sobie posłuchać. Usprawnić, ożywić go. I Tomek przyjechał do mnie, ja mówię, widzisz, jak to się fajnie składa, bo mam tutaj takiego samego, który no niestety talerz bije i jest poważnie uszkodzony, ale z tych 2 udało nam się złożyć jednego pięknego takiego Bernarda, jak Tomek chciał. I wrócił z bananem. Wrócił z bananem do domu i już słucha na Bernardzie płyt. Także panie Wojtku, dziękuję bardzo za to, bo jak pan widzi, udało się uratować kolejny sprzęt, a ktoś inny by go po prostu wyrzucił. No bo talerz bije, no to po co się męczyć? Nie warto. Nie warto się tam tym męczyć. A to tak nie jest, bo często chcemy z sentymentu uratować jakiś nasz sprzęt z dawnych, młodych lat. Jeszcze trzeba jakby też zwrócić uwagę na to, że produkcja polska, PRL-owska w porównaniu do produkcji potentatów światowych tam typu Sharp, Aiwa była nie tak duża, czyli tych sprzętów polskich, unitrowskich jest coraz mniej, będzie coraz mniej, ale też nigdy nie było ich miliony. Tak jak to w tych markach światowych. Zobaczmy, co tutaj mamy. Film z Johnem Belushim, świętej pamięci. I mamy Batmana. O. No, przypuszczam, że to będzie na pewno po angielsku. I pewnie w NTSC. I pewnie w NTSC. Ale bardzo ładne wydania. Kolejne kable. I tutaj mamy... O! Coś może znajomego się szykuje. Się wykluło takiego małego. A nie. Sanio. Też amerykańskie. Gałka głośności odeszła mu. Gałka odeszła, ale... No prawdziwy uratowany taki, tak? Prawdziwy uratowany. Dostanie swój azyl, bo pewnie już mu niewiele brakowało, żeby się znalazł w młynie. O, tak to mówię, tak? W młynie. Ten tonel. O, dobra. To. Mamy dwa głośniki, żeby nie rozsypały się. Tak. Fisher. Jeszcze ja tego będę trzymał.
Czekaj teraz. O, dobra, bo już w mikrofon huknąłem, to się zrobił brzydki odgłos. Fisher. No i zakładamy, że będzie coś, co tutaj powinno w środku wylądować pomiędzy tymi dwoma głośnikami. Tak też myślę. Ale zawinięte. O! Jest, mamy to. Mamy to. O! O, wezmę trochę tam na bok. A, i do niego była ta antena, która wyjmowaliśmy wcześniej. Prawdopodobnie ta zapasowa antena. Nie do niego. Ta za długa jest. To do czegoś za długa, innego. ale dobra. Bo tych długich anten bardzo często brakuje, nie? Bo są sprzęty, które miały właśnie tego typu długie anteny. Także ja już nawet mam na nią pomysł, bo... Tył naprzód. Tył naprzód. Tył naprzód poszło. No, teraz weź to wyjmij. Gdzieś się zatrzasnęło. Ale numer. O, dobra. Ale patrzcie, że pasuje. Nie? I to się zatrzasnęło nawet. Zainstalowało się. Jakby to powiedzieć, but prawy na lewy. O, mamy. I tu mamy, no niestety anteny nie ma, ale za to mamy pięknego, błyszczącego Fischera. Z autorewersem. Z autorewersem, tak, z autorewersem. Mamy na autorewersie. Tak, jest. I Equalizerek jest. No, wszystko to, co dziecku do szczęścia było potrzebne. no, nam wtedy bardzo. Bardzo ładny. Pamiętam, jak Paweł nawet dzwonił i mówił, czy chcesz takiego Fischera, bo znalazłem go. Ja mówię, kurczę, Fischer jest rzadki, mimo wszystko jest to... Tak, Sanyo był popularniejszy, zwłaszcza u nas, a Fischery coś nie tak robię. No, to wiesz, może być zablokowany mechanizm, nie? Wyciągania kasety, no, może być. No, to żaden klawisz nie łapie. Tak, zmyka się. Więc najprawdopodobniej No, już nie będziemy się szarpać. stanął mechanizm i trzyma... Tak, wyjechały to i możliwe. Tak, tak. No, ale tak, jest cały, niepopękany, tylko anteny, bo do szczęścia brakuje. Przewody są. Jest na 12 V. Na 220 niestety nie, ale ma gniazdko 12V. Można by było poprzez zasilacz... Wystarczy zwykły zasilacz. Usprawnić to. Nawet przewód kabel, nawet tutaj zasilający. Jest antena. O, co prawda złamana, ale niestety. Na wzór jest. Na wzór jest. Ale złamana jest antena. Przewód sieciowy jest. Chociaż można by było można spróbować uratować, przejściówkę zrobić taką. Tak, włożyć coś do środka tu. Tak, i tulejkę taką, tak. Tu mamy końcówkę i tu mamy końcówkę. Tulejkę wkleić. Tak, to jest do uratowania. To dobrze, że włożył do środka. Tak. To jest do uratowania, tak jak mówisz. Wyjścia na głośniki zewnętrzne. Wszystko, co trzeba. I co? Następna paczucha. Mamy jeszcze jedną? Tak, no tam przyniosłeś tyle paczek na dzisiaj. Wow! Dlatego pytałem, czy będziesz w stanie je a to ja już otworzyć. Myślałem, że jesteśmy już na końcówce, a tu mamy jeszcze kolejną. Już tutaj obrosłem już w te kartony. Na całe szczęście one są poza wizją, ale tu się już piętrzą. Paweł wysłał tych paczek kilka, bo się pozbierało. Płynęły chyba 8 tygodni, czy coś takiego. No i teraz mamy tak zwaną kumulację. Ale zobaczcie, ile tych sprzętów by jednak zginęło, gdyby nie Azyl w Polsce. Gdyby nie Azyl w Polsce. Cóż tutaj mamy? O, coś fajnego, starego. O, jakie ładne, już to widzę. O,
O, już banany mamy, już mamy banany. O, powiem wam, że no to Śliczne jest. Z tym tutaj jeszcze taką częścią, gdzie ucieka ciepłe powietrze, czyli wycięte ładnie w drewnie, wstawiony kawałeczek metalu, jak w starych obudowach to do marańców na przykład. No najlepsze lata. no, Najlepsze lata. piękne, ale zachowany też bardzo ładnie, nie? Nie MIDI, wieża MIDI, amplituner STR 230. przypuszczam, że bardzo ładnie wygląda świeci. jak nowy, poza kurzem to właściwie Tak. nic na nim nie ma. Jak to się uchowało? Piękne. O, Paweł, Nawet nie ma śladów, jak ktoś robi głośniej, ciszej przy volume, nie ma tych śladów po palcach tu dookoła. Tak, jakby ktoś go postawił i stał po prostu gdzieś Tak. przez te całe lata. No jestem bardzo ciekaw, czy sprawny, na pewno No. to jeszcze przetestujemy. Śliczny jest. Ha. Ja właśnie bardzo lubię takie stare sprzęty. Jakoś mam taką... Ciągnie mnie do tak starych urządzeń. Tu mamy coś też ciężkiego. O, Sears to Electronic. To jest taka firma amerykańska, sieć handlowa. Sears to jest sieć handlowa. I tu mamy magnetofon bez autorewersu, prosty model. Dosyć taka ciekawa górna obudowa, bo taka jakby wygląda jakby pseudoskóra. Tak to się wyrażę. No typowy Amerykanin do szpiku kości. Marka właściwie nieznana w Europie, nawet nie tylko w Polsce, ale i w Europie. No bo Sears to ja przynajmniej ze swoich doświadczeń za oceanu wiem, że to jest sieć handlowa. Tak, Nie i jest to ładowana. i garaż tak zwany. Garaż na kasetę. Garaż na kasetę, czyli jest to coś, co też Technics zresztą robił. No, też Technics, tak. Też Technics miał, Kenwood miał. Kenwood, Marantz miał troszkę inaczej, ale też był taki też. magnetofon. Mhm. No ale Sears jest fajny, bo mamy kilka egzemplarzy Searsa. Tak, masz już Searsa Od sprzęt? Pawła oczywiście. Mhm. Chyba jeden magnetofon ze 2-3 amplitunery, także dołączy do braci i sióstr, ale też zachowany bardzo ładnie. Tak, jest. Też nie widać, żeby go ktoś tutaj mocno męczył. i użytkował go w jakiś tam mocny sposób. Nóżki nawet czyściutkie tutaj. O, rzeczywiście, nawet od spodu jest czyste. Myślę, że on po prostu gdzieś stał, a potem po prostu trafił już. No nie na wystawkę chciałem powiedzieć, ale to tam nie ma wystawki. No, Patrzę, po prostu ktoś go wyrzucił. Device, tak. I produkowany jest w Japonii. Czyli ten typowy układ taki, że jakaś wielka firma handlowa zamawia produkcję sprzętu, w tym przypadku w Japonii. No i więc prawdopodobnie jest w środku lepiej zrobiony niż wygląda i sądząc by po nazwie, niż wygląda z zewnątrz. Bo często bywało tak, że jak się otwierało takie supermarketowe sprzęty, a były robione czy projektowane w Japonii, no tak było na przykład z gramofonami niektórymi, to niemieckimi, a w środku siedziało mikroseiki, z tego co pamiętam. Były takie sytuacje i dzisiaj taki gramofon supermarketowy wydałby się niemiecki, osiąga od wysokie ceny. Dlaczego? Bo to jest mikroseiki japońskie. Za środek. Tak. No tutaj może być też bardzo ciekawie. Jestem ciekaw, czy tu, bo w Searsach być może paski będą nawet sprawne, no bo te firmy nierenomowane nie musiały wydawać więcej pieniędzy na paski, które się rozpuszczają. No a jak są do wymiany, to będzie teraz problem, jaki to środek jest. Czy to jest Sharp w środku, właśnie. Czy to jest Technics w środku, czy to jest Aiwa. No, będziemy mieli kolejną zagryzkę, jeżeli się do niego zajrzy, a ja to dzisiaj na pewno uczynię, bo... Tak, to wszystko jeszcze zdążysz dzisiaj? No kurczę, no koniecznie, bo wiesz, ja bym nie poszedł spać, gdybym nie wiedział, czy coś działa, czy nie działa. No przede wszystkim trzeba to jeszcze wyczyścić, teraz obfotografować. No to jest robota. Na stronę. Tak. Te lampy stąd trzeba zabrać, zanieść na dół do studia fotograficznego. Jest co robić. Jest co robić, ale no, muzeum... Na tym polega Audioazyl. Na tym polega tworzenie muzeum. Praca i zaangażowanie
i oby jak najwięcej pomocy z waszej strony. Właśnie, także dziękujemy wam za subskrypcję, bo to nas motywuje, bo cieszymy się, jak ludzie to oglądają, cieszymy się za komentarze, które też są przecież bardzo, bardzo ważne, że tworzymy jakąś tam społeczność, która wzajemnie siebie wspiera, bo... Uczy się nawzajem od siebie. Tak, tak. No i przede wszystkim to, że ten sprzęt nie trafi gdzieś na śmietnik. No do młyna, po prostu do młyna. Tak, elektronicznego, żeby go coś przemieliło i wyrzuciło. I zakopało. Tak, a my dzięki temu przyszłe pokolenia być może będą miały właśnie tą szansę, by przyjść i obejrzeć to, na czym my się wychowaliśmy, na co często wiele, wiele miesięcy lub lat pracowaliśmy. Nie tylko my, bo przecież ten sprzęt pochodzi z całego świata zachodniego i przecież ludzie, którzy kiedyś kupowali takie piękne Sony chociażby, jak tutaj pokazywaliśmy przed chwilą, no to też musieli parę dolarów na to zarobić. Też pewnie z tydzień albo dwa na to w Stanach pracowali. Nie wiem, ile on kosztował, to by trzeba zobaczyć, bo może to jakiś drogi model. Ale to też trzeba mu po prostu na to zapracować. Ktoś odłożył pieniądze, ktoś chciał to mieć, cieszył się tym. Tak jak my dzisiaj mamy taki szacunek do tych starych drewnianych radii przedwojennych. Komuś się chciało to utrzymać tyle lat. Mamy szacunek, że ktoś to trzymał, mamy szacunek, że ktoś to uchował i dzisiaj możemy dzięki temu zobaczyć te piękne stare lampowce. Tak zostaną dla następnych pokoleń te sprzęty. No właśnie. No bo, i kółko się będzie toczyło. Bo mi się wydaje, że po prostu przez to, że ktoś zapłacił duże pieniądze w tamtych czasach, no bo to było drogie, bo było nowe, to mu żal było wyrzucić to tylko dlatego, bo dzisiaj jest nic nie warte już, teoretycznie przynajmniej, prawda? I dlatego ja, jak sobie pomyślę, że boomboxy kiedyś nawet, przecież bardzo fajne, ja zbieram je już tak bardzo długo, że się kupowało po 5 zł. 5 zł za boomboxa. Ja mówię, no jak go nie wziąć, jak on kosztuje 5 zł, a kiedyś kosztował 200-300 dolarów, prawda? Czy tak, no. W markach. Ja pamiętam jedynego, jakiego w życiu kupiłem boomboxa jeszcze ze czasów peweksowskich, to kosztował $100, 99 dolarów. No to naprawdę, to było wydarzenie finansowe, w sensie z portfela wyjąć $100 w czasach peweksu na boomboxa. Tak. To prawie, że rozpasanie. To było rozpasanie prawie, tak, właśnie. To właśnie, ale dlatego przechodząc koło czegoś takiego i sobie przypominasz, widziałem to w katalogu, na przykład Quelle, to nieco w katalogu Neckermann, i widzisz tam 699 marek, nie? A tu się patrzy, ile to kosztuje, a 15 zł. No jak to wyrzucić, nie dać mu schronienia za te 15 zł? Fakt, że dzisiaj oczywiście to już tych cen nie ma, te 15 zł. Ale... No ale i też nie ma aż tylu ludzi zbierających boomboxy, nie czarujmy się. No jest tak, to jest to. No i też nie są jeszcze i tak zaporowe, bo tam 100 zł powiedzmy. Czy 150, no już zaczyna się robić to, że te, które przetrwały, to już przetrwały, właściwie nie pojawiają się masowo nowe, bo to już jest to drugie jakby czyszczenie magazynów po pokoleniu, powoli już naszym, bym powiedział, bo to już mówię o młodzieży, która wyrzuca te rzeczy, które to trafiają czy na wystawkę w Niemczech, czy do recyklingu w innych krajach, i to już zaczyna być czyszczenie garaży o naszym pokoleniu. Tak. To już powoli my wkraczamy w ten okres. Niestety. Także. Dlatego to muzeum, no jakbym tak sobie teraz pomyślał, no przeniesienie tego całego sprzętu jeszcze ten raz, poustawianie i tak dalej, to jeszcze będzie dużo pracy. No ale tak, przewozić to po raz kolejny to już byłoby chyba ponad moje siły. Przez te wszystkie lata to już się przywiązałeś. No już teraz. To padło. Nie mam już tej motywacji na tyle w sensie, żebym udźwignął to przewożenie po raz kolejny tych sprzętów gdzieś, gdyby trzeba było muzeum otwierać w innym miejscu. Gdyby się teraz trafiła okazja, że jest większy lokal, lepszy. No, teraz mógłbyś zostać tylko kustoszem, czyli ktoś daje lokal, ktoś daje, a ty już tylko jednopalczasty kustosz, to przewozimy tu, to robimy tu, a ktoś to organizuje i ktoś przede wszystkim finansuje ludzi, którzy
by to robili, bo na razie wszystko się opiera o wolontariat praktycznie. Widzieliście to przecież na filmie, jak chłopaki się kręgosłupy nadwyrężali, to wszystko, dźwigali to wszystko. Ty też przecież przyjeżdżasz i pomagasz nam. No może mniej fizycznie, z racji na niemożność dźwigania, ale twoja wiedza. Ale no to mówię, no, w oparciu o wolontariat, o pomoc ludzką po prostu. Między innymi właśnie waszą. Chociażby tym, że zasubskrybujecie, czy wesprzecie naszą zrzutkę. Każde 50 zł jest na wagę złota w tym momencie, bo w przyszłym roku musimy zrobić dach. Tak. Ten dach musi być dokończony. Tu widzimy go z okna, dlatego tak patrzymy tu na bok. Nie widzicie tego, ale tu mamy okno balkonowe na pierwszym piętrze i widzimy, dokładnie siedzimy na wysokości dachu muzeum. I on w przyszłym roku musi mieć przykryty być i będziemy robić wszystko w tym kierunku, aby to się wydarzyło. Oczywiście mówimy o finiszu, bo podstawowe przykrycie, czyli żeby nie kapało na sprzęt, jest zrobione solidnie i to jest szczelne. Tym niemniej, no to jest tylko ten początek, potem trzeba to wykończyć czy blachą, czy czymś takim. Tak, no tu mamy blachodachówkę, będzie lżejsza i taki jest plan, ale też dlatego dziękujemy wszystkim tym, którzy nas w tym wspierają, bo jest to duży projekt. Na całe życie. Tak. Projekt, który mi się też wydawał dużo prostszy, bo myślałem, że w czerwcu, a może w lipcu już otworzymy, a to wszystko się przeciągnęło o rok. Gdyby terminy wykonawców były tak optymistyczne jak twoje założenia, w sensie terminów dostępności wykonawców, o tym mówię. Gdyby ci wykonawcy wchodzili jeden po drugim, to by się spięło w ciągu roku, na jesieni na pewno byłyby otwarte. Tylko z tym totolotkiem trochę też nie wypaliło. Totolotek też zagrał. Było planowane w którymś momencie wygrać w totolotka. Za dużo kuponów puściłeś, a za mało wróciło. Właśnie. I tu było też to, że wszystko się spowolniło dość drastycznie, no bo sami wiemy, wszyscy wiedzą, jak ceny strasznie zdrożały wszystkiego. Tak, każdego z nas to dotyka. Jak ktoś ma ten komfort, że ceny swoich usług może podnosić, bo jest poszukiwany na rynku, no to nie jest na tym przegrany, ale jak ktoś nie ma tego komfortu, no to czuje to, że metr kwadratowy blachy, kubik drewna kosztuje 2 razy więcej. No, niestety. No ale nie ma co narzekać, bo od razu mi się smutno na duszy robi. Ale wszystko powolutku, jak w zegarze. Dziesiątki minut, potem się robią godziny z tego się robią dni, a potem coś z tego powstaje. Właśnie. Także Paweł, dziękujemy ci bardzo, bardzo serdecznie za te wszystkie eksponaty. Już mówimy, że dostały azyl. Politycznie może to nie jest polityczny azyl, ale gospodarczy. I uczuciowy. Tak, i uczuciowy. Dziękujemy panu Wojtkowi również za te sprzęty, a na pewno dziękuję panu bardzo, bardzo Tomek, który na Bernardzie już cieszy się muzyką z płyt winylowych. No, my będziemy dzisiaj jeszcze trochę, Przemek będzie jeszcze trochę w elektryce tutaj pociągał za kabelki, żeby tam wszystko odpaliło, a ja będę dzisiaj jeszcze to mył, znosił na dół, oczywiście robił zdjęcia i wrzucał to na stronę. Także dziękujemy wam bardzo, bardzo serdecznie. Ten odcinek był na pewno długi, ale i paczek dużo, bo wyjątkowo dużo. No i było dużo ciekawych dyskusji o sprzęcie, więc myślę, że od czasu do czasu dłuższy odcinek też się przyda. Dla osób, które idą spać i chcą sobie czegoś posłuchać. Do zaśnięcia. Dziękujemy wam bardzo i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Do widzenia.